To co? Inauguracja tego wspaniałego kanału. Odkrywamy twarze, więc zakładam, że Teraz widoczność możecie uciekać już. to już po subskrypcjach generalnie. Ale co? Lepiej nie będzie. Lepiej nie będzie. Jesteśmy dzisiaj na terenie browaru zamkowego Cieszyn. Mamy dzisiaj świętoflagi, auta w odpowiedniej kolorystyce, białe karoserie, czerwone wnętrza. No i witamy się na tym zacnym kanale. Ja jestem pan By A ja jestem pan Ty. i myślę, że przez najbliższe parę miesięcy zobaczycie tutaj trochę fajnych materiałów. Oczywiście oprócz tego, co przeczytacie na blogu. Przypominamy, że szukamy waszych samochodów. Chcemy zobaczyć, czym jeździcie i jak będzie coś fajnego, uważacie, że macie coś fajnego, to napiszcie do nas, gdyż zrobimy tym autom zdjęcia i napiszemy o nich teksty i może filmy. I może nawet nie będzie naszych mord w tych filmach, co już w ogóle będzie dużym atutem I ogromnym plusem. i ogromnym plusem. Kolega robi zdjęcia, ja piszę, także wiadomo do kogo zażalenia. Nie zawsze będzie miło. Nie zawsze będzie miło, ale teraz się zabierzemy już do rzeczy, czyli C3 i C4, zapraszamy. i to nie będzie Citroen. Dominika, dlaczego korwet? Oj, chciałam zawsze. Zawsze chciałam korwetkę. Trójeczkę? Szczerze, to zaczęło się od tego, że trochę mojemu chłopakowi pozazdrościłam, że on sobie wszędzie jeździ, że ma kolegów z fajnymi samochodami i w ogóle i tak mu jejczyłam, że powiedział, ale no to dlaczego sobie nie kupisz? Mówię, no dobra, kupię sobie. No i też się mnie zapytał, co chcę. Mówię, kurde, zawsze chciałam korwetę. Z tym, że wtedy myślałam, że będzie to 4, Aha. ale on mówi, ale dlaczego 4? Mówię, no bo chyba mnie nie stać na 3. No i potem stwierdziłam, że w sumie muszę to sprawdzić. Więc chwilę szukałam, poczytałam sobie, zorientowałam się, który tak naprawdę model chcę, bo akurat jeżeli chodzi o C3, to one się zmieniały nawet 2 razy w ciągu roku i każda miała jakieś inne detale. Rozumiem. Że generalnie po znaczku poznasz, który to jest rocznik, po Zderzak. tyle, tak, po wszystkim. No i jak już wiedziałam, co chcę, a wiedziałam, że chcę białą, ze środkiem czerwonym Firethorn, żeby miała ścięty tył, czyli do 77. Chciałam, żeby była w manualu i jeszcze, żeby miała dokładnie te felgi i parę drobnych rzeczy, no to zaczęłam szukać. Ale jest tak jak chciałaś. Tak, ta jest idealnie taka, jak chciałam. Oczywiście wiem, no bo to jest rocznik 75, jest to słabiutki, ale generalnie umówmy się, to auto to jest przyjemność samej jazdy i szczerze to ma takie przyspieszenie, że jakbym jechała za szybko, to kto by odmachiwał tym wszystkim ludziom, którzy się cieszą. Otóż prawda? to, otóż to. A dlaczego słabiutki? Rocznik. No był kryzys paliwowy i je wszystkie wykastrowali troszeczkę, więc już no mi to w każdym bądź razie nie przeszkadza. To jest small block i jest dosyć duży. Jest to, jak to small block? Jak to No to small świetnie. block? Co ze skrzynią, bo jest tu coś nie do końca typowego. Znaczy jest tu manual. Chciałam manual, jest czterobiegowy, trochę jak w traktorze. Tak samo chodzi. Przesiadka po tym samochodzie do czegoś małego, to trzeba się naprawdę... No zdarzyło mi się na przykład z 2. na 5. bieg przerzucić albo takie Aha. historie, bo to A jak wszystko A jak sprzęgło? sprzęgło, no trzeba się Twarde? pilnować, no mięśnie są wyrobione, daje radę. No jak traktor, trzeba być tego świadomy. Podobno Mustangi też tak mają. No dobrze. A jak sobie radzisz z brakiem zewnętrznej klapy bagażnika? Zewnętrznej klapy bagażnika, no a po co mi? Otóż to. Po co mi? To nie jest... Właśnie to był też jeden z elementów, że chciałam koniecznie mieć tego grilla, jak to znajomi mówią, z tyłu. Używasz? Było tam coś zapięte kiedyś? Bardzo dużo rzeczy. Była kiedyś historia, że ja trochę maluję i kolega zaprosił mnie na imprezę i później się okazało, że tam będą jakieś amerykańskie motywy i mówi, kurde, wiesz co, przyjedź korwetą. Mówię, ale to zaraz, jak ja mam ten cały gabaryt tych Majdan obrazów przywieźć korwetą? Mówię, albo obrazy, albo korweta. No to przywiozą obrazy korwetą. Była załadowana, ludzie się cieszyli, bo miałam też tam wszystko z tyłu Czyli elegancko. się da. Da się, no trochę wtedy kiepsko przez szybę widać i tu oczywiście nie ma prawego lusterka, więc Bo ma nie być. ma nie być, O no, właśnie. takie były w oryginale i taką chciałam, więc się cieszę, że nikt tu nie majstrował jakichś takich dziwnych rzeczy. No, można się przyzwyczaić w każdym bądź razie. Pamiętaj, żeby poskromić jej skromność, gdyż jako trochę maluje, ona robiła nasze logo, także możemy... A nie. Ja nie robię logo, potem wszyscy chcą logo, ja... Zdrowe wyjątku. Nie, ja wolę manualnie. Tak jak skrzynia biegów. Tak jak skrzynia biegów, tak. Tak, ale logo jest nasze, które widzieliście na stronie. Ale Dzięki tej według sympatycznej pani, pomysłu- ona nie robi dla nikogo innego, zrobiła specjalnie dla nas. Według pomysłu to tam narysowałam.
co trzeba było. Bardzo dziękujemy. Co jest ważne? Ważne jest to, że specyfikacja jest jak wyszła z fabryki. Tak, Nie ma jest. zmian żadnych, modyfikacji. Znaczy się, no musiałam. Generalnie jak ona przyjechała ze Stanów, znaczy ja ją już kupiłam w Polsce, Jasne. bo to też jest ciekawa historia. Ja ją kupiłam w 17 roku Mhm. i jak już wiedziałam, czego chcę, to znalezienie jej to na jakichś Otomoto innych stronach w Polsce były wystawione 3. Więc szukałam po całej Europie, Szwecja, Anglia, Niemcy. Jasne. Wszystkie były w dosyć kiepskim stanie. Ja tam oczywiście miałam jakiś budżet, który też nie był wiadomo jaki. Ja wiedziałam, Okej. że chcę coś do roboty, bo tu jeszcze i tak worek pieniędzy trzeba wrzucić. W każdym bądź razie w końcu napisałam na forum korwety, czego szukam, dokładnie czego szukam. I jeden chłopak napisał, ale była taka wystawiona na jednej grupie na Facebooku i tylko tam. Aha. No więc ja zwariowałam, oczywiście weszłam faktycznie, no dokładnie to, co I to chciałam. była już ta. To była już ta. I pojechaliśmy po nią do Krakowa. To też była dosyć zabawna historia, bo ona już troszeczkę została naprawiona, ale były potargany środek, wydech wisiał, zderzak z tyłu był rozwalony. Mój chłopak jak to zobaczył, powiedział, to my się jeszcze zastanowimy, ale byłam po prostu biorę. Tak było, no bo kurczę, No tak, to było to. miło się od pierwszego wejrzenia. Tak. I mimo tego, że mi tam pan opowiadał też różne historie o tym aucie, ja wiedziałam, że to nie jest prawda, ale już byłam po prostu nastawiona, że ją biorę i kiedyś ją doprowadzę do stanu takiego. Stan jest elegancki. No, znaczy śmiać mi się chciało, bo jak pierwszy raz pojechałam na stację benzynową, podszedł pan i mówił, wow, świeżo po renowacji, a ja świeżo przed renowacją. No więc z daleka wygląda, no, potrzebuje trochę miłości, jest tu dużo odprysków, wiadomo, to się wszystko grzeje i zderzak przez 3 lata szukałam, bo ze Stanów nie chcieli mi wysłać, albo były ceny takie, że po No prostu... tak. A Albo w Intercarsie nie ma. wszyscy mi oferowali te z ducktailem, a mi zależało, żeby ona jednak była tak jak w oryginale, ścięta, tak chciałam i tak musiało być. No jest pięknie. No i udało się. Jest pięknie, będzie jeszcze lepiej. No jak tylko jakieś pieniądze się, nie wiem, wygra, zdobędzie, ukradnie, Monetyzujemy. tak, No super, dziękujemy to ślicznie. by się przydało. A zanim przejdziemy do drugiego samochodu, to wpierw chcielibyśmy podziękować gospodarzom miejsca, w którym się dzisiaj znajdujemy, czyli browarowi zamkowemu w Cieszynie. No a jeżeli browar, to oczywiście piwo. Natomiast my, zostając w tematyce stricte motoryzacyjnej, możemy z czystym sumieniem polecić piwa browaru zamkowego w Cieszynie, ale w wersji bezalkoholowej, czyli sour, mango i lager. Dziękujemy Wam za gościnę i mamy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się do Was zawitać z różnymi ciekawymi samochodami, a Wam, drodzy widzowie, polecamy bezalkoholowe piwa z browaru zamkowego w Cieszynie. Pawle, dlaczego? Tak. Dlaczego? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Dlaczego nie? Marzenie z dzieciństwa, obiekt westchnień, może być wielu osób lub tysięcy osób. Model Corvette, generacja 4. Rocznik? Typowy Amerykanin. Rocznik 1988. Dobry rocznik, jak widać. Bardzo dobry, jak pana kamerzysty. Silnik 5,7 litra, benzyna, small block. Gdzie montowałeś gaz? Gazu nie montowałem, Rozczaruję tutaj niektórych. Przy obecnych cenach paliwa, benzyny i tak dalej, myślę, że auto tańsze w utrzymaniu niż niejeden diesel. To jest pewne. To jest pewne, prawie złotówka różnicy na ten moment. Skrzynia automatyczna, auto dwumiejscowe, nadwozie typu targa. Cała magia modelu polega chyba na tych digitalach i tym oldschoolowym wyglądzie. Napęd jest oczywiście na tył. Auto ma dobry stosunek masy całkowitej i rozłożenia jej. O ile się nie mylę, jest to 49 do 51%. 51 na przód, tak? Tak, więc jest w miarę dobrze wyważone. Jak z częściami? Dostęp do części uważam, że jest nie najgorszy. W razie czego zawsze można poratować się częściami ze Stanów. Części w oryginale i w zamienniku są dostępne. Cenowo uważam, że części mechaniczne nie wychodzą najgorzej. Da się to kupić, myślę, że taniej niż do niejednego samochodu współczesnego. Rozumiem. Gorzej z elementami nadwozia, bo No tak, maska pewnie jest problematyczna. takie elementy myślę, że gabarytowo, oczywiście jak najbardziej. Transport takiej maski, czy w ogóle sprowadzenie, załatwienie, ale takie elementy się niekiedy naprawia. Jeżeli No tak. uszkodzenie nie jest na tyle poważne, można je naprawić. A naprawiamy u szkutnika. Dlaczego? Plastik. Plastik fantastic. Jest to laminat. Całe nadwozie jest laminatowe, łącznie z podłogą. Dach jest z pleksji jakiejś takiej przeszklonej. W niektórych wersjach występował też w kolorze nadwozia. Z
Kolejnym z takich elementów problematycznych, które mogą być, no to jednak uszczelki. Uszczelki targi, uszczelki drzwi. Są to elementy, które z czasem się zużywają, guma parcieje, pęka. Znaleźć dobre uszczelki niekiedy jest problemem, spasowanie też jest problemem, nie każdy sobie z tym radzi, a jak wiemy, to często samochody z nadwoziami typu targa czy cabrio i tak ciekną, więc Rozumiem. trzeba się z tym obchodzić dość specyficznie. A jak ten laminat wytrzymuje upływ czasu? Można to zaobserwować po tym egzemplarzu, że chyba nieźle. Jest to oryginalny lakier. Nie ma tutaj jakichś większych uszczerbków. Jest zachowany, uważam, w bardzo przyzwoitym stanie. Dużo też, myślę, zależy od stanu, z jakiego pochodzi dany samochód, bo widywałem egzemplarze, które były naprawdę z mocno zmęczonym lakierem, wypłowiałym, nadającym się tylko i wyłącznie do ponownego malowania. Mój lakier tak naprawdę przeszedł tylko korektę jednostopniową po sprowadzeniu go tutaj do kraju. Samochód sprowadzałeś sam? Samochód sprowadzałem przez znajomego, który zaoferował mi, że ma takie auto, będzie je wysyłał do Polski i jeżeli oczywiście przypadnie mi do gustu, no to może być moje. I to był już ten egzemplarz? I to był dokładnie ten egzemplarz. Jak przyjechałem go obejrzeć, przejechałem się, pooglądałem, stwierdziłem, że to jest to, czego szukam. Trafia to dokładnie w oczekiwania, jakie miałem wobec samochodu. Bo nie ukrywam, oglądałem kilka egzemplarzy w Polsce, które były w podobnych pieniądzach, ale niekoniecznie w tak fajnym stanie zachowania tutaj oryginalności, wnętrza, zewnętrznie. No bo widać, tutaj było już kunszt niekiedy polskiego mechanika. No tak, no to super. No to pięknie, dziękujemy ślicznie. Nie ma sprawy.